Dzień dobry wieczór, panie, panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakaś dziwna ta kamera, nie ostry jestem, a to może tak jakoś odgozikowy czy coś takiego. O, widzę, że się, jeszcze zaczęło się wieszać, no tak to jest. Witam panie, panowie bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Nowa pora nadawania, 20:00 i widzimy się po to, żeby pogadać sobie o tym, co tam ciekawego w Hollywoodzie, krótko mówiąc, czyli pogadamy sobie o serialach, filmach i tak dalej, i tak dalej. Tak, rzeczywiście kamera dzisiaj inna, bo okazało się, że moja się wyładowała, baterie się wyładowały i się teraz ładuje. Niestety. Słuchajcie, dzisiaj witam jak najbardziej Jasona Krugera. Witam cię bardzo, Jason Kruger. Fajnie, że jesteś. Cześć, Jurku Piechota. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, tematów dzisiaj kilka jest rzeczywiście. Pogadamy sobie o Continentalu, bo się okazało, że Continental ma już datę premiery. Mnóstwo rzeczy jest anulowanych, wiecie, albo poprzesuwanych. W ogóle miałem tutaj tweeta, co zostało anulowane. Też wam to może później pokażę. Po prostu masakra przez ten strajk. Jeden i drugi, dużo rzeczy się złych dzieje. Ale słuchajcie, to będzie o tym, będzie o Continentalu, będzie o tym, że nowy Indiana Jones jest oskarżony o kradzież. Zgadza się. Pomówimy troszeczkę o festiwalu Wenecja 2023. Niestety będzie również cykl PESEL-u nie oszukasz, bo rzeczywiście działo się w tym aspekcie dużo. Będzie o komiksach jak najbardziej, bo Zmutowany Chaos to dopiero początek, wiadomo. Wojownicze żółwie ninja muszą być. Będzie o D&D, bo to również jest ważne. Może być szansa na kontynuację. Będzie troszeczkę o Gwiezdnych Wojnach i no rzeczywiście nowości, premiery Netflixowe w sierpniu. A także tutaj jeszcze będzie więcej nagrody Emmy. Tutaj muszę sobie to jakoś to poukładać ładnie, bo się poprzesuwało. No wiadomo jak to jest z tym wszystkim. Proszę bardzo, tutaj jest dobrze. Gwiezdne Wojny, gdzie są Gwiezdne Wojny? Tutaj są Gwiezdne Wojny. Mamy elegancko, także jest w porządku. Także to, że się kamera haczy, to się nie stresujcie, po prostu wziąłem jakiś zapasowy telefon i on jest w tym momencie podłączony przez Wi-Fi. No i to, że widzicie, że się tam coś ułamie, to tylko i wyłącznie dlatego, że no on się jakoś łapie. Hej, Marcin, witajcie panie i panowie, 20 to znalazłem chwilę przed pracą. No i bardzo, bardzo mnie to cieszy rzeczywiście, bo temat dzisiaj jest zacny. Data premiery ogłoszona. Dobra, sobie tylko skopiuję i lecimy panie i panowie. Dalej przesuwamy. Jak tam oglądaliście Stanowskiego? jego materiał na temat Natalii Janoszek. Po prostu piękna sprawa. Ale słuchajcie, nie przedłużamy, od razu lecimy. Dajemy czadu. Tutaj proszę bardzo, gdzie mam tego? A tutaj mam. Więc przechodzimy sobie
żebyście mogli zobaczyć, co się dzieje, jak to wszystko wygląda, bo jak podaje nam Variety, mamy datę premiery. Dużo rzeczy jest anulowanych. Ja o nich później jak najbardziej opowiem, bo mam przygotowane, ale na szczęście udało się, że The Continental nie został anulowany. Mel Gibson w obsadzie, panie i panowie. W San Diego jak co roku odbywa się legendarny konwent miłośników popkultury Comic-Con. No wiadomo, jedno z najważniejszych imprez tego typu na świecie, jeżeli nie najważniejsza. W jego trakcie serwis streamingowy Peacock ujawnił datę premiery mini serialu The Continental, czyli trzyczęściowego prequela cyklu John Wick. Pierwszy odcinek zadebiutuje na platformie 22 września, kolejne pojawią się 29 i 6 październik. Peacock, czyli Peacock to jest Paramount Plus, jakoś tak, to się będzie u nas, czy Showmax, czy Sky Showtime, jakoś tak, to będzie rzeczywiście to. O czym opowie Continental? I już wam mówię. Bohaterami serialu będą młody Winston i młody Haron, w którym w cyklu John Wick wcielali się odpowiednio Ian McShane i zmarł niedawno Lance Reddick. Każdy z 3 odcinków Continental ma trwać 90 minut. No, czyli krótko mówiąc, będą to filmy pełnometrażowe, tylko że chciałbym powiedzieć telewizyjne, no ale tak akurat niekoniecznie. Będą to minifilmy. Z czym tu ja mam polemizować? Które opowiedzą jedną historię zamykającą się w okresie lat 70. Nie spodziewajcie się więc skoków czasowych do czasów współczesnych. W roli Winstona wystąpi Colin Woodell, a Harona zagra Ayomide Adegan. W obsadzie znaleźli się też m.in. Mel Gibson, Katie McGrath, Nong Kate i Jessica Elaine. No poza Gibsonem przyznam, że nie kojarzę. Dużo będzie teraz polskich słów, także słuchajcie uważnie. Pojawili się showrunnerzy. Usłyszeliśmy dużo pomysłów i dyskutowaliśmy, czy akcja powinna rozgrywać się w trakcie filmów o Johnny Wicku, czy kiedy indziej. Postanowiliśmy zrealizować prequel. Inne ramy czasowe dały nam dużo wolności, wyjaśniła producentka Erika Lee. No i rzeczywiście wiemy, że niedługo będzie film że tak powiem, o balerinie. To wszystko cały czas ma być właśnie w świecie Johna Wicka. Zobaczymy, jak to będzie się rozgrywało. Teraz ten film, no rzeczywiście, tutaj trzeba zatrzymać zwiastun. Mam nadzieję, że z tego będzie coś dobrego. Myślę, że ludzie kochają dowiadywać się o kolejnych hotelach i zbierać okruszki informacji, oglądając filmy o Johnny Wicku. W każdym z nich ujawniamy jednak niewiele o każdej postaci i każdym hotelu. Myślę, że widzowie chętnie pokopią się głębiej. Okej, niech będzie. Pokopią się głębiej, żeby dowiedzieć się na przykład, jak wygląda ekipa sprzątająca albo personel w Continentalu. Jak się dostać do hotelu, jak powstają złote monety. W naszym serialu będziemy w stanie zgłębić szereg tych pytań. No chyba tłumaczenie rzeczywiście siadło komuś na Filmwebie. Premiera w USA będzie miała miejsce na platformie Peacock. Na świecie The Continental ma być dystrybuowany za pośrednictwem serwisu Amazon Prime Video, panie i panowie. Więc jak najbardziej wiecie dokładnie, że w Polsce będzie można obejrzeć. Ja akurat mam Amazona, w zasadzie 49 zł za rok, no to nie ma jak najbardziej możliwości, żeby nie skorzystać. Już tutaj patrzę, co piszecie. Trylogia prędzej, skoro standardowy rozmiar filmu. No widzisz, mini serial, ktoś to nazwał. No, dziwne są rzeczy. Słuchaj, ja już dzisiaj przeglądałem właśnie, że tak powiem, artykuły na Filmwebie. Jest kilka takich, że po prostu głowa mała. Nie oglądałem i coraz bardziej mam wrażenie, że Stano leci na syndromie Korwina, nieważne czy kontrowersyjnie, czy się nie wypowie, żeby było o nim głośno i żeby nie było, że to zwalił, ma na to dobrze. Tak to jest. Marcin, jak to jest inni twórcy oglądają zwiastuny i analizują kawałek po kawałku, a ich się nie czepiają. Wiesz co, no to już zależy. Jak masz na przykład ogromniastych twórców, wiesz, gdzie jest miliony, setki tysięcy subskrypcji, no to oni mają po prostu umowy ze studiami. Niektóre, Ormando na przykład tak robi, że pokazuje zwiastuny i zresztą sam to nazywa kącikiem demonetyzacji i czasami mu się udaje, że nie ma problemu, a czasami po prostu mu zawieszą odcinek na żywo. Wiesz, można było pokazywać. Ja na przykład przestałem od jakiegoś czasu pokazywać w swoich recenzjach zwiastuny, bo od czasu, kiedy to było? Chyba Szybcy i Wściekli. Tak mi się wydaje. Przy Szybkich i Wściekłych studio się rzucało, że nie można. Można, oczywiście, że można jak najbardziej, bo to jest recenzja, ale to jest troszkę inna sprawa. Mógłbym to robić, pewnie i w tym momencie, wiesz, może nie demonetyzacja, ale na przykład studio powie, no to rzeczywiście, skoro omawiasz zwiastun, to my możemy chcieć pieniądze, które będą z wyświetlenia.
Może czasem mi się po prostu udać, że człowiek się odwoła i nie ma problemu. Ja akurat tego nie robię. Możliwe, że za jakiś czas to się pojawi. Dobrze wiecie, że ja lubię eksperymentować, lubię dodawać nowe rzeczy, sprawdzać nowe formaty. Może rzeczywiście coś takiego będzie. Pracuję na razie nad kilkoma innymi pomysłami. Może coś takiego rzeczywiście będzie. A niektórzy na świecie to do tego mają jeszcze konkretną armię prawników. No to zgadza się, to wiesz, to oglądałem wczoraj odcinek, facet się nazywa Daryl Eves, on jest między innymi jednym ze współpracowników MrBeasta, no to on powiedział, że na przykład nad jednym odcinkiem MrBeast potrafi pracować pół roku. To są setki tysięcy, jeżeli nie miliony dolarów wydane. Niekiedy odcinki są zrobione, zmontowane, ale on nie jest z tego zadowolony i na przykład wywala odcinek do kosza. Więc wiesz, no im większy kanał, tym jest mocniej, więcej można. Wspomniałem o Stanowskim, jego film w tym momencie, patrzcie, oni mają na kanale ponad 1 000 000 subów, film ma w tym momencie bodajże po 2 dniach już chyba ze 3 miliony wyświetleń. Ale są też takie materiały u nich, które mają po kilka tysięcy. Promujesz ich film, powinni się cieszyć. No ale wiesz, akurat ciekawe materiały lubię promować, a mi się akurat bardzo podobał. Czekaj, zmienię kamerę. A mi się akurat w miarę ten film o Natalii podobał. Także no już niedługo. To jest o tyle dobrze z tym Johnem Wickiem, że no będzie na Prime, więc będę mógł go obejrzeć od razu w dniu premiery, jak dobrze wiecie, bo czasem akurat jest tak, że chcę coś obejrzeć, ale się nie dało akurat albo popołudniówki, albo coś. Więc możliwe, że jak to się wszystko zgra, napisane, że jest na świecie będzie pokazywane na Prime. Mam nadzieję, że Irlandia się nie wyłamie, chociaż to jest różnie. Na przykład, nie wiem, czy możecie sprawdzić, jeżeli macie Netflixa, w tym momencie 7, aż sprawdzę, 7 albo 7 lipca, panie i panowie, była w Polsce i na świecie premiera Biedronka i Czarny Kot, tej animacji, a my w tym momencie, Maja wczoraj mówi, tato, popatrzcie, to na Netflixie. Nie wiem, czy to jest na irlandzkim, czy to jest na polskim, bo film wiem, że jest jeszcze wyświetlany w kinach, czy akurat mieli taką umowę, że tylko na przykład na 3 tygodnie do kin i wrzucamy. No, nasz irlandzki Netflix potrafi być potrafi być dziwny czasami, muszę przyznać, bo akurat nieraz chcę coś obejrzeć. Niedawno, chyba bodajże po 2 czy 3 latach od premiery, na przykład odkryliśmy, że mamy już Kajko i Kokosza, ale to z tym jest różnie. Dobra, lecimy dalej. Panie i panowie, Indiana Jones oskarżony o kradzież. No to są jakieś jaja i widzę, że to jest akurat artykuł własny Filmwebu, bo nie ma żadnego źródła, więc jest autorstwa Doroty Kostrzewy. Od momentu, kiedy w kinach pojawiły się Barbie i Oppenheimer, okrzyknięte najbardziej wyczekiwanymi filmami roku, debiutujący w Polsce 3 tygodnie wcześniej nowy Indiana Jones ma coraz mniejsze szanse na przykucie uwagi widzów. Ale wygląda na to, że słuch o nim nie zaginie, ale oto bowiem okazało się, że Lucasfilm ma w związku z nim kłopoty. Jak poważne, to się dopiero okaże. Ja już ten artykuł przeczytałem, to jest akurat jeden z tych, gdzie to jest delikatnie mówiąc zwykła gównoburza, więc niekoniecznie się trzeba jakoś stresować, no ale słuchajcie, zobaczcie jak to jest. Okazuje się, że w filmie firma ubraniowa Frost River wypatrzyła w filmie swój plecak, a nosi go sam Indiana Jones. No i nie było z tym nic złego, gdyby nie fakt, że rzecz w tym, że plecak pozbawiony jest wszystkich markowych emblematów i został użyty bez pozwolenia. Ale, panie i panowie, to nie wszystko. Lucasfilm nakręcił bowiem 60-sekundową reklamę z inną firmą odzieżową o nazwie Filson. W materiale pojawiają się sceny z filmu, a w jednej z nich widać Harrisona Forda z plecakiem Frost River. No naprawdę, mówię wam, gównoburza. Ponieważ w reklamie występują inni aktorzy, którzy zapewniają, że korzystając z produktów Filson, wideo może wprowadzać w błąd i jakoby plecak Frost River należy do marki Filson. Wiem, naprawdę. Czy z tej chmurki będzie duży deszcz? Przekonamy się prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni. Słuchajcie, to, co dzisiaj czytam, to są w ogóle jeden z najciekawszych materiałów, które można znaleźć na Filmwebie w zeszłym tygodniu. Oczywiście takie, które ja mam sprzedać. Oficjalnie wiadomo, że Indiana Jones jako 5. odsłona kultowego cyklu jest jednocześnie ostatnią z udziałem Harrisona Forda. No to o tym było wiadomo od dawna. Wiele osób nie wyobraża sobie kolejnego bez jego obecności. Studio ma więc nie lada wyzwanie, co zrobić, by zadowolić fanów i ponownie przyciągnąć ich do kina. Nie, my sobie spokojnie wyobrażamy, bo pamiętamy, co było z Kryształową Czaszką i daliśmy radę, prawda? Ja i pewnie kilka tutaj innych osób pamiętamy również Kroniki Młodego Indiana Jonesa z Seanem Patrickiem Flannery, więc spokojnie, biorąc pod uwagę, że teraz
Niedawno się skończył jeden Wiedźmin, niedługo zaczynamy kolejny, tym razem bez Cavilla, więc nie, no my sobie wyobrażamy, spokojnie damy radę. Chciałbym powiedzieć, że na przykład pojawienie się Harrisona Forda w filmie, no to jest na przykład motyw taki, że to jest gwarantem jakości. No ale dobrze wiemy, że nie jest, tak? Że raczej to jest akurat niekoniecznie się łączy jedno z drugim. Jednym z pomysłów jest oczywiście stworzenie serii, w której dziedzictwo po Indianie przejmie wcielające się w Helenę Phoebe Waller-Bridge. Ale o ile samej aktorce ten pomysł bardzo się podoba, o tyle reżyserowi ostatniej części Jamesowi Mangoldowi już nie bardzo. Nikt nie przejmuje, nie zastępuje Indiego, ani nie wkłada jego kapelusza. Mówił jeszcze jakiś czas temu w wywiadach. Kolejny pomysł byłby z serii zrobić serial. Umarł natomiast zanim na dobre się rozkręcił. No a to oczywiście nie będę mówił, o co chodzi w nowym Indianie Jonesie, bo pewnie widzieliście. W każdym razie materiał jakiś czas temu był na kanale. Dobrze wiemy, zmienię znowu, pewnie też tak będę biegał dzisiaj. Dobrze przecież wiemy, że zamiana panów na panie w filmie często gęsto nie działa. Przykładem świetnym był Pogromcy Duchów, prawda? Nie jest tak zawsze, bo mieliśmy swojego rodzaju Cats Vegas, mieliśmy Druchny, no to akurat działało, to były pomysły autonomiczne, więc nie było z tym problemu. No ale tak się zastanawiam, po co? Naprawdę po co? Jak już robicie nowego Indiana Jonesa, weźcie kolejnego faceta, jakiegoś aktora po 30, po 40, żeby była pewność, że zagra przez kolejne 30 lat w kolejnych tam iluś filmach i to wszystko. No, dziękuję bardzo. Nie ma jakiegoś takiego rzeczywiście motywu. Ogólnie na Prime wchodzą nowe kanały. Tydzień temu wspomniałem o MGM za 17 zł, a w tygodniu weszło film Total za 8 zł miesięcznie. Proszę bardzo. Także jak najbardziej mnóstwo rzeczy. Siemanko Marcin, widziałeś może film Sounds of Freedom z Jamesem Caviezelem, którego lewicowe środowiska w USA chciały blokować? Nie. Z Jamesem Caviezelem nie widziałem z Caviezelem dawno, nie widziałem żadnego porządnego filmu. Biedna firma nie zareklamowała się na filmie, no bo no, mówię ci, to są rzeczy, to są informacje, które podawane są na filmie. Siemanko, pozdrow z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam Ostrowiec. Według mnie powinni zostawić markę w spokoju, 5. część i szluz żadnej Indianaverse cudowanik. No tak powinno być rzeczywiście, to byłoby najlepsze, no ale rzeczywiście już sam fakt, że myślą nad tym, że powstała 5. część, a Harrison przecież nie jest młodzieniaszkiem, no widać, że chcą cały czas spieniężyć. W tym momencie na przykład pojawia się, panie i panowie, nowy MCU. Tak, o tym wam mówiłem już jakiś czas temu. Mattel Cinematic Universe, czyli Barbie i tak dalej. Oni ze swoich wszystkich lalek i tak dalej będą robili swoje jedno wielkie uniwersum, więc po prostu grubo. Naprawdę będzie grubo. Mam nadzieję, że dzisiaj mam to listę, a jeżeli nie mam, to przygotuję ją na następny raz. Postaci z kręgu, że powiem, postaci, do których prawa posiada firma Mattel, które rzeczywiście mają być zrobione. Zaczęło się od Kubusia Puchatka i będzie coraz bardziej, coraz gorzej, panie i panowie. Ale teraz lecimy z Wenecją, bo będziemy mieć nasze fajne przedstawicielstwo. Wenecja 23, Holland i Szumowska walczą o Złotego Lwa. W programie także filmy między innymi Polański, Fincher, Allen i Mann. I jest to informacja nadesłana autorem, nadesłana przez festiwal, a autorem tego jest Łukasz Muszyński. Organizatorzy Festiwalu w Wenecji ogłosili program tegorocznej imprezy. Miło nam poinformować, że w konkursie głównym znalazł się nowy film Agnieszki Holland, bardzo nas to cieszy, oraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. O Złotego Lwa powalczą również m.in. David Fincher, Yorgos Lanthimos, Michael Mann, Bradley Cooper oraz Sofia Coppola. No więc obsada iście królewska. Poza konkursem zostaną także pokazane nowe filmy Romana Polańskiego oraz Woody'ego Allena. Ciekawe, czemu poza konkursem tych akurat dwóch konkretnych panów. Chociaż tak akurat tylko rzucę, że Kevin Spacey został uniewinniony z wszystkich zarzutów. Zielona Granica i Kobieta walczą o Złotego Lwa. Jak czytamy w oficjalnym opisie, Zielona Granica to opowieść o tym, że każdy z nas może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i zostać zmuszony dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem. W filmie przeplatają się 3 perspektywy: uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. Twórcy opowiadają o ludziach postawionych w sytuacjach granicznych. No, rzeczywiście może być interesujące, zwłaszcza w obecnych czasach geopolitycznych, no to rzeczywiście film na czasie. W obsadzie międzynarodowej koprodukcji znaleźli się m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok,
Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Sztur i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy. Wow, Jalal Atwil, Bahdi Jandi, Ataj, Mohamed Al-Rashi, Dalia Nous i Joel Mundu. Nie kojarzę żadnego z tych zagranicznych, bardzo mi przykro. Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem Agnieszki Holland, reżyserki Gabrieli Łazarkiewicz-Sieczko oraz pisarza Macieja Psiuka. Scenarzysty Jesteś Bogiem. No, Jesteś Bogiem to dosyć konkretny film. Za zdjęcie do filmu odpowiada ceniony operator Tomasz Naumiuk. No, bardzo ładnie. Jak podaje serwis Vogue.pl, kobieta z opowiada historię Anieli Wesoły. Akcja filmu rozgrywa się na przestrzeni 45 lat, z których przeszło połowę bohaterka przeżywa w prowincjonalnej polskim miasteczku jako mężczyzna. Twórcy opowiadają o jej drodze do odnalezienia osobistej wolności. Takie filmy mają dużą szansę na powodzenie w Wenecji. Wiadomo jest, że no, świat się zmienia. Czy tego chcemy, czy nie, czy nam się to podoba, czy nie. I akurat te dwa tematy, które poruszają, może być rzeczywiście dobry. No, w konkursie głównym rzeczywiście poważne filmy, bo tu widzę, że jest Dogman Luca Bessona, z takich bardziej znanych, patrzę, Maestro Bradley'a Coopera, oczywiście Priscilla Sofii Coppoli. Kogo to jest z tych takich bardziej znanych? Mam jeszcze The Killer Davida Finchera, tak jak już mówiłem wcześniej. No, Zielona granica Agnieszki Holland, Kroger, ale nie Kruger. Tym razem Jorgos Lanthimos Biedne istoty, Ferrari Michaela Manna. No pięknie, pięknie rzeczywiście. No i Kobieta z. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Pokazy pozakonkursowe. Tych rzeczywiście też jest dużo. Tutaj swój nowy film pokaże Woody Allen, Coup de Chance, Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar. Kogo jeszcze mamy z takich ciekawszych twórców? Tak naprawdę, skoro się zakwalifikowali do Wenecji, to raczej wszyscy są ciekawi. Ale William Friedkin, panie i panowie, The Kane Mutiny Court Martial. Roman Polański, oczywiście The Palace, w porządku. I krótki metraż to tylko jedna produkcja. Jak tutaj widzimy non-fiction, również kilka Hollywood Gate, no i kilka rzeczywiście innych. Seriale, no to akurat też 12 odcinków. Ja cię kręcę. Wyobrażacie sobie, siedzisz w kinie i oglądasz 12 odcinków? No jeżeli to 25-minutowe, to w porządku, ale jeżeli to jest taki pełnometraż, jeżeli to jest tak jak John Wick, tak, znaczy The Continental 90 minut, no to może być grubo. Pokaz specjalny oczywiście również jest i sekcja Horyzonty, to są również nowi twórcy, Robert Kolodny, no ale to pewnie nie jest Polak. Horyzonty Ekstra, mnóstwo. Oczywiście w miarę im bliżej będzie do festiwalu, będę przybliżał, będę mówił więcej o tych rzeczach. Jak nawet widzicie, proszę bardzo, nawet reklamy są irlandzkie, no bo Google i te ich algorytmy dokładnie wyczuwają, skąd jest oglądany film, także reklamy personalizowane, tak to się chyba nazywa, co? Więc rzeczywiście dosyć chciałem powiedzieć ciekawy, no ale niech będzie jak jest. Zaraz tutaj zobaczę, co piszecie. Proszę bardzo, już patrzę. Mattel, nie były te samochody Hot Wheels, czy się mylę? Nie, dobrze właśnie myślisz, to jest też rzeczywiście tego mnóstwo. Oni mają Barbie, właśnie to, chyba nawet ta gra planszowa Statki. Wiesz, to co my, nawet film był przecież taki z Rianą, to co my kiedyś graliśmy w szkole, że rysowało się kwadrat o bokach 10 klatek i tam było 4 jednomasztowce, 3 dwumasztowce i tak dalej, i tak dalej. Oni również taką grę wypuścili planszową i na podstawie tego również ma być zrobiona kolejna produkcja, także rzeczywiście to po prostu grubo. Kiedyś to się skończy, także wszystkie wersy dzieją się w jednej galaktyce, Ziemia i inne planety, wielkim finałem typu Królik Roger, gdzie wszystkie bardziej znane postacie z kreskówek. No ja bym się wcale nie zdziwił, Jurku, wiesz, bo tego jest za dużo. No, ja się śmieję, że to wszystko jest wina Kevina Smitha, no bo wiadomo, że on był pierwszym, który stworzył swoje uniwersum, czyli View Askewverse, gdzie tam wszystkie te Amy, Boby i tak dalej, Jade chyba wszyscy się tam pojawiali, no ale rzeczywiście tego jest aż za dużo, no bo mamy w tym momencie ogromniaste uniwersum gwiezdnowojenne, MCU również, DCU znowuż od początku zaczyna, ma być też Monsterverse, tak, bo miało to się zaczęło się z tą mumią nieszczęsną, z Tomem Cruise'em, no ale potem rzeczywiście już film okazał się słaby, no i to wszystko upadło, ale teraz rozpoczynają od nowa, od chyba Człowiek Widmo, czy jakoś tak, bo okazało się, że jest dobrze, więc kolejne filmy powstają i no macie tutaj, teraz mamy, no w tym momencie będzie z Barbie, a niech będzie predatorowe, tak powiem, predatorowe uniwersum też rośnie, bo oczywiście jest Predator, jest Obcy, jest, co wiemy, Łowca Androidów, czyli ta cała
ta cała planeta. Potem, kto tam jeszcze? Paul W.S. Anderson powiedział, że Galaktyczny Żołnierz, taki jest chyba tytuł tego filmu z Kurtem Russellem, również dzieje się w tym samym uniwersum. Tak samo jak Event Horizon z tego samego reżysera, z między innymi Lawrence'em Fishburnem. Można by na to podłączyć Terminatora, bo już słyszałem pomysły, że właśnie Dutch Schaefer z Predatora jest pierwowzorem, że tak powiem, T-800. Tak, więc rzeczywiście można by mnóstwo, naprawdę robią mnóstwo tylko po to, żeby to wszystko połączyć, żeby było. No a tak naprawdę sztuczna inteligencja daje im pole do popisu, wiesz, daje im szansę, bo już są twórcy, już są aktorzy, którzy sprzedali swoje prawa do swojego wizerunku, więc mogą spokojnie, powiedzmy, generować komputerowo. Czasami to wychodzi lepiej, czasami gorzej. Wiemy, że na przykład odmłodzenie Samuela L. Jacksona w Kapitan Marvel wyszło dobrze, no ale na przykład już nie udało się to zrobić w miarę sensownie w Irlandczyku Martina Scorsese. Mowa oczywiście o Peshim i De Niro. Wiadomo, że są postacie generowane komputerowo, które wyglądają fajnie, no i wiadomo, że jest inaczej, że są filmy Patryka Wegi, gdzie tylko, że u niego to chyba użycie technologii deepfake chyba, tak? Czy jak tak się nazywa? Grubo, naprawdę może być grubo, panie i panowie, zobaczymy. Obejrzałem Królika dawno też nie widziałem. Cześć Kasiu, witam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Nie zapomniamy o dzieciak wers. Dzieciak wers, nie wiem za bardzo o co chodzi. Musisz napisać, powiedzieć co jest grane. Dobra, panie i panowie, lecimy dalej. Teraz będzie, skoro byliśmy o Wenecji, no to teraz powiem słów kilka o kolejnym festiwalu, bo czemuż by nie. Gala wręczenia Emmy odwołana. Powód strajk aktorów i scenarzystów. W sumie miałem nie, ale akurat następną informacją, którą wam podam, będzie to, co zostało anulowane. O, tak będzie rzeczywiście chyba mi łatwiej i szybciej. To jest akurat portal Deadline podaje. Taką informację: mamy kolejną ofiarę ciągnących się strajków aktorów i scenarzystów. Amerykańska Akademia Telewizyjna oraz stacja Fox potwierdziły to, co w większości było pewne już od jakiegoś czasu. Ceremonia wręczenia nagród Emmy, których najważniejsza część miała się odbyć 18 września, została anulowana, odwołana. Powiedziałbym, jestem bardzo zdziwiony. No, ale tak nie powiem, bo to była, cytując kabaret, oczywista oczywistość. Choć Emmy przyznawane są w dziesiątkach kategorii, to w czasie transmitowanych przez stację Fox gali zaprezentowane będą tylko w 25 kategoriach, z tego 16 związanych jest ze strajkującymi aktorami i scenarzystami. W związku z tym transmisja straszyłaby pustą salą. Naprawdę? Same nagrody jednak nie zostały na razie odwołane. 17 sierpnia rozpocznie się głosowanie na laureatów Emmy. Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, tego na razie nie wiadomo. Portal Deadline sugeruje, że możemy na nią czekać całkiem długo, bo aż do stycznia. Zarówno Akademia Telewizyjna, jak i stacja Fox chcą, by impreza miała miejsce już po zakończeniu strajku. Studia plują strajkującym w twarz. No rzeczywiście, to jest grubo, wiecie. Zatrudniają Boba Igera, kurczę, na prezydenta, że tak powiem, Disneya. Dostaje tam ileś milionów, a on potem mówi, że nie dajemy im pieniądzów, niech się sami, że tak powiem, wykrwawią. Chamstwo jedno i to wszystko. Po prostu szkoda słów. Jedną z największych kości niezgody jest sztuczna inteligencja. Zarówno aktorzy, jak i scenarzyści domagają się uregulowania zasad korzystania z niej. Aktorzy boją się, że ich wizerunek będzie wykorzystywany bez ich wiedzy, zgody i oczywiście bez zapłaty. Scenarzyści obawiają się, że będą dostawać grosze za pomysły na filmy, do którego scenariusze przygotuje już sztuczna inteligencja. Kto to ostatnio wrzucił? Chyba jeden ze scenarzystów z serialu WandaVision, że on za scenariusz do jednego z odcinków dostał $380. Nie tysięcy, nie milionów, dolarów po prostu. Czajcie? Robisz taki hit jak WandaVision, gdzie budżet każdego odcinka 20 baniek, a scenarzysta daje $380. To jest po prostu śmiech na sali. Dobra, nie, pauzujemy was. Tymczasem po drugiej stronie rozpoczęło się właśnie rekrutacyjne szaleństwo. Netflix wzbudził oburzenie, kiedy okazało się, że poszukuje producenta menedżera od AI, któremu zamierza płacić rocznie $900,000. Widzicie, jaka jest szajba. Disney z kolei zapłaci $180,000 rocznie specjaliście, który ma ambicje przekraczać granice tego, do czego zdolne jest AI. A Disney Streaming Advanced Research szuka osoby do opracowania technologii personalizowania awatarów. No domyślam się, że Sarah Connor nie byłaby tym bardzo zadowolona. Sony AI America szuka AI Ethics Engineer, cokolwiek to znaczy. No,
można się domyśleć. W sztuczną inteligencję inwestuje też Amazon, Apple i inne najważniejszych z graczy w Hollywood. No grubo, przyznam szczerze, grubo to jest. To jest w tym momencie no już produkcje, te, które mają mieć premierę niedługo, okej, nie jest najgorzej, bo rzeczywiście co tam miało być. Ja w ogóle mam tutaj rozpiskę tego, co chcę wam, że tak powiem, zrecenzować, co będzie, mam aż zrobioną do października. No i zrobiłem tą rozpiskę, po czym następnego dnia okazało się, że już jest nieaktualna, bo kilka rzeczy przeniesiono i tak dalej, więc no jest po prostu grubo. Zobaczymy, jak to będzie tym razem, ale studia po prostu dają czadu. Naprawdę dają czadu, jest beznadziejnie tak jak się zachowują. Pieniądze nie są za wysokie, a nie po prostu stwierdzili, nie, my nie będziemy płacić. Olać to, dziękuję bardzo. Kogo to obchodzi? Jak wy myślicie w ogóle? Bo my tu się spotykamy, żeby pogadać o filmach i serialach, a tu skoro nagle nie ma aktorów, nie ma scenarzystów, no to albo to będą filmy powiedzmy pokroju scenariusza Patryka Wegi, więc chyba rzeczywiście się to nie opłaca, albo po prostu no, będzie wszystko przełożone za czas jakiś. No mam nadzieję, że w końcu im się jakoś uda i coś ogarną, no ale w międzyczasie pogadamy sobie o tym, co się będzie działo, bo Craven nie w tym roku, panie i panowie, a Craven, mam go tutaj zaznaczonego, miałem go przynajmniej, miał być 6 października, miała być jego premiera, no już w tym momencie wiem, że nie będzie 6 października, że został przeniesiony. Dzieje się naprawdę, to akurat jest artykuł The Hollywood Reporter. Sony ogłosiło nowy kalendarz swoich premier. Poznaliśmy daty widowisk, które do tej pory ich nie miały. Niestety dowiedzieliśmy się również o tym, że część filmów nie wejdzie w zapowiedzianym terminie, nie wyjdzie. W przypadku kilku tytułów powodem zmian są trwające strajki aktorów i scenarzystów, panie i panowie. Największa rewolucja dotknęła komiksowe uniwersum Marvela od Sony. Craven, łowca, panie i panowie, miał być, jak mówiłem, 6. Proszę bardzo. Roczna obsuwa. Czyli krótko mówiąc, obsuwa jest związana z czym? No pewnie z tym, że film jeszcze nie jest skończony. Sony już zaczęło promocyjną kampanię tego filmu, do sieci trafił nawet pierwszy zwiastun, jednak studio nie zamierza wyprowadzić komiksowego widowiska z kategorią R bez takich gwiazd jak Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe i Anna Deboise. Czyli oni też nie mogą nawet promować. W tym momencie to się odbiło dosyć konkretnie przy Oppenheimerze, kiedy Matt Damon i kilku innych powiedzieli, nie, dziękuję bardzo, nie dogadacie się, nie będziemy promować tego filmu w żaden sposób, radźcie sobie sami. No to może być grubo, rzeczywiście grubo. Zresztą jak widzicie, oni dają roczną obsługę i może się okazać, że to tak długo potrwa. Oni zdają sobie sprawę, że może być koszmarnie długo, ale mamy roczną obsługę, jeżeli chodzi o Cravena. Z 6 października na 30 sierpnia. No, po prostu grubo. Dobra, patrzymy dalej. Venom 3, pani prawie start, data premiery, brak, ale mamy nową premierę, czyli 12.07.24. Tę datę Sony miało już dla siebie zarezerwowaną od jakiegoś czasu. Teraz studio ogłosiło jedynie, który film je zajął. I przewrotnym zrządzeniem losu trzeci Venom trafi do kin wcześniej niż Craven Łowca, choć pierwotnie miało być odwrotnie. No bo w tym momencie jest taka sytuacja, że Venom nawet nie jest jeszcze kręcony, no ale życie. Słuchajcie, Madame Web przesunięta jest ale Madame Web jest przesunięta o 2 dni, no to za różnica. W tym przypadku zmiana jest kosmetyczna. Sony chce po prostu skorzystać z walentynek. To jednak oznacza, że będzie to pierwsze od Spider-Man poprzez multiversum film Marvela od Sony. No więc już bardzo, bardzo niedługo. Spider-Man Beyond the Spider-Verse, czyli trzecia część trylogii o Milesie Moralesie, miał być 29 marca i nie ma. Film został usunięty, całkowicie został usunięty, na razie nie ma daty. Może się pojawić 29 marca, a może się pojawić w 2040 roku. Po olbrzymim sukcesie drugiej animacji o Spider-Manie, wycofanie finału trylogii jest sporym ciosem, jednak ta decyzja jest tylko częściowo związana ze strajkiem, po części jest konsekwencją opóźnienia poprzez multiversum. Trzecia część po prostu nie jest jeszcze gotowa i twórcy potrzebują więcej czasu, więc no rzeczywiście grubo. Więc dosyć poważnie. Proszę bardzo, cześć Adalet, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie gadamy sobie o komiksach. A dalej, Gran Turismo, Bad Boys 4, Karate Kid, Ghostbusters, co się jeszcze zmieniło? Proszę bardzo, Gran Turismo
przeniesiony jest. Też jest data tylko i wyłącznie o 2 tygodnie kosmetyczna, czyli z 11 sierpnia na 25, więc nie najgorzej. Oczywiście wiadomo, że jest to o samochodach, jest to na podstawie gry. Niezatytułowana kontynuacja Pogromcy Duchów Dziedzictwo. I tutaj też jest tylko i wyłącznie kosmetycznie, no niekoniecznie, bo miało być 20 grudzień 23, a jest 29 marzec, czyli wskoczyli w datę Milesa Moralesa. Bad Boys 4. Ustanowiono, że będzie to 14 czerwiec. Czy jesteśmy już gotowi na Willa Smitha? Piszcie mi, co myślicie? Czy już jesteśmy gotowi na to, żeby zobaczyć Willa Smitha w kinie? Czy ten smród po jego wystąpieniu jeszcze dalej się za nim ciągnie? Jestem ciekaw waszej opinii. Dobra, patrzymy dalej. Co jest? Gdzie jest ta mysza? Dzisiaj wszystko wariuje. Reboot Karate Kid, panie i panowie, został przeniesiony o pół roku. Miał być 7 czerwiec, będzie 13 grudzień. Choć nawet do pierwotnej daty premiery była jeszcze długa droga, nowy Karate Kid jest ofiarą aktualnych strajków. Projekt nie ma bowiem ogłoszonego ani reżysera, a to zawsze wiąże się z koniecznością poprawiania scenariusza, ani gwiazd. Teraz angaże zostały wstrzymane, więc cała produkcja się mocno opóźni. Po cholerę nam nowy Karate Kid. Mieliśmy z Ralphem Macchio, potem mieliśmy tego z Jackie Chanem, czym potrzebujemy rzeczywiście... Nie, jeszcze po drodze była Hilary Swank, tak? W 4. części. Czyli mieliśmy 3 z Macchio, jeden z Hilary Swank, jeden z Jackie Chanem. Czy my potrzebujemy rzeczywiście kolejnego? No chyba nie bardzo. Chyba niespecjalnie. Polscy aktorzy podłapią i nie będzie seriali, filmów i nie będzie niczego. Jak taki jeden. Tak? Nic, nie będzie niczego. Dokładnie. Więc no, zobaczymy. Ja jestem cały czas... go oglądam i mam ulubiony z nim film, choćby Wróg Publiczny. No, Wróg Publiczny nie jest najgorszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało rzeczywiście. Może będzie w porządku, może niekoniecznie. Pożyję, panie i panowie, uwiliem. Więc no, dla fanów komiksu, a tutaj akurat jest ich sporo, może to być cios, że rzeczywiście aż tyle się rzeczy opóźni. No ale na to akurat nie mamy pomysłu i na to z tym nic nie wymyślimy. No jakoś tak to się rzeczywiście zdarza. Ciekaw jestem, bo rzeczywiście, jeżeli to potrwa jeszcze kilka miesięcy, no to straty będą już kolosalne. To najpierw był Pandemix, później okazało się, że teraz właściwie dwa strajki, więc jest no niekoniecznie super dobrze. Kina się jeszcze nie odbiły od dna, odbiły się od dna, jedno się oberwało, a tu nagle taka jazda. No nie wiem, zobaczymy, panie i panowie, jak to wszystko będzie wyglądało. No ale też przychodzi taki moment, kiedy musimy pogadać o tym, że PSL-u nie oszukasz, a stało się tak, bo w tym tygodniu odeszła od nas Sinead O'Connor. Sinead O'Connor nie żyje, autorka Nothing Compares to You miała 56 lat. Podaje IndieWire. Drogi Filmwebie, Sinead O'Connor nie była autorką piosenki Nothing Compares to You. Nothing Compares to You napisał Prince i nawet nie napisał dla niej, tylko dla innego zespołu, dla innego wykonawcy, a Nothing Compares to You w jej wykonaniu to tylko i wyłącznie cover. Ale lecimy dalej. Pochodząca z Dublina irlandzka wokalista, kompozytorka i autorka tekstów Sinead O'Connor zmarła w wieku 56 lat. Do jej największych przebojów należą hity z 90 roku pod tytułem Nothing Compares to You. Dodam więcej, według mnie to jest jedyny hit z Sinead O'Connor. Pozostawiła po sobie kompozycje do znanych filmów, a w jej filmografii można znaleźć także kilka ról filmowych oraz dokumenty przybliżające jej karierę Nothing Compares. Kilka słów, oczywiście nie będę tutaj się bardzo rozwodził, ale urodziła się oczywiście w Dublinie. Swój pierwszy singiel zatytułowany Heroin wydała w wieku 20 lat z gitarzystą zespołu U2 The Edge. No więc jest rzeczywiście jak najbardziej sensownie. W wieku 13 lat O'Connor udało się uciec od ojca i matki i zamieszkać z ojcem, ale to nie znaczyło dla niej koniec kłopotu, więc no ona miała dosyć konkretne problemy zdrowotne natury psychicznej, więc było dosyć poważnie. Pierwszy album wokalistki zatytułowany The Lion and the Cobra ukazał się w listopadzie 1987 roku, ale światowy rozgłos przyniosła jej płyta wydana w 90 roku i to na niej znalazła się piosenka Nothing Compares to You napisana przez Prince'a. Jak mówiłem, to nie było nawet napisane dla niej, tylko to z jej cover. Do świata kina wkroczyła w 86 i jej utwory można słyszeć m.in. w takich filmach jak Vanilla Sky czy Masz Wiadomość, gdzie pojawił się także osobiście na ekranie. Widzowie mogą ją też pamiętać m.in. z filmu Wichrowe Wzgórza.
W 22 roku, sekundkę, w 22 roku powstał dokument Nothing Compares, który śledził ścieżkę kariery O'Connor. W 2007 roku artystka wyznała podczas wywiadu dla Oprah Winfrey, że cierpi na zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Nie wiadomo, co jest przyczyną jej śmierci. Ja akurat robiłem materiał na jej temat. Ona nie miała łatwego życia. Rzeczywiście zmagała się z depresją, zmagała się z różnymi chorobami. Miała nawet jak się nazywa, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. No grubo powiedzmy, tym bardziej, że w zeszłym roku jej syn popełnił samobójstwo. No nieciekawe, no niestety żadna śmierć nie jest dobra. Szyniec, twoje zdrówko. No i co tu dużo mówić. Dziwne panie i panowie. Już tutaj patrzę, co piszecie. I jak myślisz, czy Kevin Spacey jeszcze w tym roku dostanie już jakąś rolę, czy będzie musiał przyjść kwarantannę, biorąc pod uwagę? On z tego, co kojarzę, on cały czas kręci, wiesz? To nie ma tak, że akurat, że Kevin Spacey nic nie kręcił. Ja tam pamiętam, to nie były jakieś wielkie produkcje, tutaj sprawdzę nawet, ale gdzieś tam kręcił we Włoszech bodajże i tak dalej, więc no zobaczymy tutaj, patrzę na jego filmografię, tak? No i powiedzmy, że tak, 2018 Klub Miliarderów, House of Cards 17, pewno się zaczęło, a tak, 2022 The Man Who Drew God, 23 to film Control, 23 również Peter 5'8", a 24 to jest film potem Gore. Więc no rzeczywiście cały czas kręci. Pewnie będzie tam jakiś, że tak powiem, okres przejściowy dla niego w Hollywood, no ale zobaczymy. Krzysztof, cześć Krzysztof. Wiem, że dawno mnie tu nie było, bo matura i oczekiwania na wyniki studiów, ale oświadczam, że udało mi się dostać na filmoznawstwo i kulturę mediów w Poznaniu. No to gratuluję, naprawdę wielkie brawko, super, cieszy mnie to. Także jest dobrze. A przypominam, że Krzysztof Kubek to nasz człowiek od wiedzy tajemnej. Ja nie znam nic innego poza Nothing Compares. Ja też nie, a mieszkam w Irlandii już prawie 20 lat, więc zresztą z Sinead O'Connor jest akurat dosyć taka specyficzna sytuacja, bo no przez to, jak bo ona była bardzo kontrowersyjną osobą, tak? Tutaj gdzieś tam chodziło o jakichś koloratkach i w ogóle jej wypowiedzi, no wiadomo, mieszkam w Irlandii, więc tutaj to jest podwójnie znane. I ludzie niespecjalnie ją lubili. Naprawdę, gro osób po prostu było, które jeździło po niej, że artystka szaleje i tak dalej, a teraz nagle jej nie ma i popatrz, jak ona była piękna, jaka cudowna, jaka fajna. No, duży hipokryzm. Hipokryzm, tak. Osobiście nigdy nie rozumiałem jej fenomenu i zapewne nie podobało jej się, ale rest in peace. No zgadza się. Ja mówię, jak kojarzę jedną jej piosenkę, no i to wszystko, panie i panowie, bo akurat jeżeli chodzi o nią, no to nic więcej akurat ja nie znam. Pewnie może się okazać, ktoś mi puścił i powiedział, o, to jest właśnie jej, no to sobie sprawdź. Może rzeczywiście bym wtedy usłyszał. No dobra, teraz porozmawiać dalej o komiksach, bo troszeczkę już powiedziałem o Cravenie, o tym, że się zapóźniło, że wszystko się przesunęło. To teraz pogadamy sobie o żółwiach, bo niedługo, to jest akurat artykuł Variety, niedługo do kin wejdzie właśnie nowy film o żółwiach, ale okazuje się, że to nie koniec. Wojownicze żółwie ninja dostały kolejny film i serial. Wojownicze żółwie ninja zmutowany chaos, taki jest oryginalny tytuł, trafią na ekrany kin 2 sierpnia, tak? Zgadza się? 2 sierpnia? Zgadza się. Ten sam dzień, kiedy będzie miał swoją premierę Megalodon 2. Paramount Pictures i Nickelodeon Movies są jednak i tak pewne sukcesu, że już teraz pracują nad jego kontynuacją. W przygotowaniu jest również serial Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, mający pełnić funkcję fabularnego mostu pomiędzy pierwszą a drugą częścią. No, czyli to będzie takie połóweczka taka, powiedzmy. Zarówno kontynuacja, jak i serial zostaną wyprodukowane przez należącą do Setha Rogena oraz Evana Goldberga firmę Point Grey Pictures. Za kamerą kontynuacji stanie Jeff Rowe, reżyser i współscenarzysta Zmutowanego chaosu. Za realizację Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles odpowiedzą. Co nie używali Google Translate do tego? Będą odpowiedzialni, nie odpowiedzą. Christopher Yost, Thor Ragnarok, no okej, oraz Alan One, Wojownicze żółwie ninja, Ewolucja film. Serial będzie pokazywany na platformie streamingowej Paramount+. Głosu tytułowym bohaterom użyczą ponownie Make-up Abbey, Shamon Brown Jr., Nicholas Cantu oraz Brady Nunn. Paramount Plus to znowuż będzie gdzieś tam pokazywane.
Chociaż chciałem powiedzieć, wcześniej mówiłem, że będzie tam pokazywane, a teraz może się okazać, że całkowicie komuś innemu sprzedali prawa. Mm, Blisko 40 lat temu wojowniczy żółwie ninja wdarły się przebojem w popkulturę i od tamtej pory bawią pokolenia fanów, a ich popularność nadal rośnie, mówi szef Paramount i Nickelodeon Brian Robbins. Jesteśmy podekscytowani, że możemy rozwijać dziedzictwo żółwi we współpracy z Roganem i Goldbergiem i Point Grey. Podchodzą oni do franczyzy w innowacyjny sposób, dodając swoje unikalne poczucie humoru, a także podnosząc poziom opowiadanej historii dla publiczności na całym świecie, na niemal każdej platformy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale akurat Wojownicze Żółwie Ninja zostały zrobione na jajo. To miał być żart akurat, panowie Eastman. No i w tym momencie wypadło mi oczywiście z głowy, bo chciał się skruch pochwalić, pokazać, błysnąć wiedzą. Laird, panowie Eastman i Laird, no to było rzeczywiście jajo. Pamiętacie, że na przykład w Daredevilu i ogólnie powiedzmy tam w Marvelu jest chyba klan ręki, to tutaj mamy klan stopy, tak? Tam jego mistrz Daredevila nazywa się, przypomnijcie mi jak się nazywa, jakoś tak? No sobie nie przypomnę, zapomniałem. No widzicie, tutaj w każdym razie Splinter to jest drzazga. No i to jest taka przeciwstawna, miał być po prostu żart. Daredevil zyskał swoje moce, bo tam gdzieś tam oblany został jakimiś toksynami i tym, prawda, te jego zmysły się wyczuliły. Żółwie zostały jak najbardziej oblane tym całym szlamem i tak dalej, i tak dalej. No więc miało być jajo, a wyszło jak wyszło. A w filmie Zmutowany chaos bracia Leo, Ralph, Donnie i Mikey marzą o tym, by poprzez bohaterskie czyny zdobyć serca Nowojorczyków i zostać zaakceptowanymi jako normalni nastolatkowie. Ich nowa przyjaciółka, reporterka April O'Neil pomaga im w walce z tajemniczym przestępczym syndykatem. Już tutaj pauzuję. Zobaczymy. Inna animacja, ale tak samo było przy okazji Milesa Moralesa, więc może się okazać, że będzie fajnie, będzie ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie tym razem wyglądało. No jestem ciekaw, bo ja akurat uwielbiam żółwie. Nawet spotkałem Kevina Eastmana na Comic-Conie w Dublinie. Fajny facet, żeśmy chwilę pogadali. Zrobiliśmy sobie zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, to co się robi na tych wszystkich Comic-Conach. No ale to było coś innego, coś fajnego niedawno. Teraz chyba za tydzień, 2 tygodnie, jakoś tak. Za 2 tygodnie będzie Comic-Con w Dublinie i na nim będzie Sarah Connor, będzie oczywiście chyba T-1000 i będzie Kyle Reese, także po prostu rewelacja. Miałem się wybierać, no ale jakoś się nie złożyło, panie i panowie. Dobra, lecimy dalej, bo D&D czeka na nas. Dungeons and Dragons z szansą na sequel. Zdecydują pieniądze, podaje nam znowuż Variety, więc lecimy do artykułu, żeby zobaczyć, co oni tutaj sobie napisali. Widzowie byli w większości zachwyceni, krytycy filmowi podobnie, a jednak wciąż nie wiemy, czy Dungeons and Dragons Złodziejski Honor doczeka się kontynuacji. Na szczęście dla fanów nadzieja na kontynuację nie umarła. Aż nawet sprawdzę jak to wygląda. Box Office Mojo. Zobaczymy jak to wygląda, jak oni sobie zarobili. A nie Bing, tylko Dun. A czekajcie, przecież ja to mam wklejone tutaj, proszę bardzo. Już sprawdzimy, ile D&D zarobili na całym świecie. And Honor Among Thieves. 208 milionów dolarów. Okej, no budżet mógł być dosyć poważny, więc ale 208 baniek w obecnych czasach to całkiem nie najgorzej. Szef Paramount Pictures o kontynuacji D&D. Temat został ostatnio poruszony w rozmowie portalu Variety z szefem Paramount Pictures Brianem Robinsonem. Ten przyznał, że studio nie porzuciło myśli o kontynuacji, przyznał jednak, że będzie to możliwe tylko pod warunkiem znalezienia sposobu na jego realizację za mniejsze pieniądze. To odpowiedź nie powinna nikogo dziwić. D&D uzyskał na świecie niezły wynik. Jest zaledwie trzecią tegoroczną premierą Paramountu, której globalne wpływy przekroczyły 200 milionów dolarów. Niestety to, co pogrążyło produkcję i spowodowało wątpliwości dotyczące sequela, to gigantyczny budżet, który wyniósł 150 milionów dolarów. Kiedy doda się do tego koszty marketingu, widowisko na razie przyniosło straty. No zobaczymy, jak wyjdzie na platformie, czy tam na DVD, Blu-rayu, to może wtedy będzie akurat lepiej. Już tutaj patrzę, czy wszystko w porządku, w porządeczku, elegancko, dobra. Dobra, lecimy dalej. W maju
współreżyserzy i scenarzyści. W maju współreżyserzy, sekundkę. Współreżyserzy i scenarzyści filmu John Francis Daly i Jonathan Goldstein w rozmowie z portalem Polygon twierdzili, że są otwarci na powrót do świata D&D. Przyznali jednak, że złodziejski honor realizowali bez idei budowy całego filmowego uniwersum. W końcu ktoś przyznał się, nie, my nie chcieliśmy robić 15 części. Dodali również, że jeśli dostaną możliwość przygotowania kontynuacji, to postarają się zachować wszystkie elementy, dzięki którym Dungeons & Dragons Złodziejski Honor przypadł do gustu widzom. Możemy więc znów liczyć na sporą dawkę humoru. Fanom filmu pozostaje więc trzymać kciuki, że Paramount znajdzie sposób na obniżenie kosztów. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. No, byłbym za, bo rzeczywiście akurat tę recenzję również robiłem, ale akurat D&D było dosyć w miarę sensownym filmem, ciekawym. Podobał mi się. Dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o adaptację gier, i to nie tylko wideo, ale ogólnie adaptację gier, no to bardzo ciężko jest, żeby coś było dobrego, sensownego, ciekawego. Mamy takich ulubionych twórców, którzy jak już reżyserują, to po prostu jest masakra. No akurat tym razem się udało i oby tak dalej. Trzeba herbaty? Tak, no akurat dzisiaj woda, bo za ciepło na herbatę, ale jakoś tak po prostu coś gardło, nie teges. Tak to jest, wiesz. Ponoć, Jurku, jak się przekroczy 40 lat i nic ci nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Ja 40 lat przekroczyłem już dawno temu, więc musi mnie wszystko naparzać. Inaczej byłoby problematycznie. Dungeons & Dragons zaskoczeniem roku. Dla mnie pomysł, klimat trafiony, nienachalny humor, no i genialne sceny ucieczki. Dobrze zrobione, wiesz, no ja pytałem właśnie widzów, bo tam było dużo rzeczy, których no nie wiedziałem, no bo nie siedzę, że tak powiem, w uniwersum D&D, nie gram w tę grę i mówili, że tak, fajnie i to jest zrobione tutaj, to tak, wszystko rzeczywiście dosyć fajne, w miarę dobrze, koherentnie. No, zobaczymy rzeczywiście, czy to wszystko będzie miało ręce i nogi. Domyślam się, że może być trudno z racji tego, że no teraz mamy ten strajk. Teraz jest strajk i to dużo mówić. To ich kosztuje mnóstwo pieniądzurów. Produkcje nowe nie są tworzone, tylko i wyłącznie takie jakieś tam rzeczy są kończone, są wrzucane. Coś, bo też pamiętajcie, że to nie tak, że nic się w tym momencie nie robi. No nie. Są produkcje, które dostają, że tak powiem, błogosławieństwo i mają możliwość, że tak powiem, je robić nadal. No ale to już akurat specjalne są wytyczne zarówno jednego, jak i drugiego związku zawodowego, więc coś tam się robi, ale może się okazać niedługo, że no będzie słabo, panie i panowie. Słuchajcie, teraz może, a czemu by nie? Pewnie, że tak. Muszę tylko znaleźć najciekawsze premiery, ale tym razem będą to, panie i panowie, premiery Netflixowe, bo rzeczywiście przynajmniej oni coś robią i wrzucają. Nie ma wielkich, spektakularnych jakichś produkcji, ale rzeczywiście jest kilka, które warto obejrzeć, odświeżyć sobie, różnie z tym bywa. Oczywiście jest to informacja nadesłana przez Netflixa. Sierpień tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W sierpniu Netflix przygotował dla Was porty znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale Zabić ból, Dziewczyna w masce One Piece, jak i kontynuacje ulubionych produkcji. Drugi sezon Heartstoppera, czwarty sezon The Up Shows, a także oryginalne produkcje. No więc to nie są wszystkie produkcje, jakie będą dostępne na Netflixie, ale te najciekawsze. 1 sierpnia pojawi się film Babel z 2006 roku, między innymi z Bradem Pittem i Cate Blanchett. No, pewnie. Więc warto obejrzeć. Operacja Soulcatcher, panie i panowie. Najemnik zatrudniony, żeby przechwycić broń zmieniającą ludzi w brutalnych morderców. Zaczyna się mścić, gdy ofiarą urządzenia pada jego brat. Piotr Witkowski i Jacek Koman w rolach głównych. Czy to jest polska produkcja w ogóle? Daniel Markowicz. No tak, to jest polska produkcja, panie i panowie. Może być ciekawie. Czy będzie? Zobaczymy. Ja akurat sobie obejrzę, bo czasami robimy dobre rzeczywiście kino. 3 sierpnia Heartstopper, czyli kolejny sezon serialu. Nick i Charlie stawiają kolejne kroki w swoim związku. Tara i Darcy mierzą się z niespodziewanymi trudnościami, więc rzeczywiście wiem, że ten akurat serial ma dużo zwolenników i wywołuje wielgaśne kontrowersje z racji tego, jakie tematy porusza.
3 sierpnia dalej. ZOM 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie. Komedia akcji. Co mamy dalej? 9 sierpnia Panie przodem, historia kobiet hip-hopu, czyli coś dla fanów muzyki. Film dokumentalny. Oho, proszę bardzo, jeszcze kamera się tutaj szaleje. Lecimy dalej. 10 sierpnia Zabić ból, Painkiller, czyli nowość. No, film z Matthew Broderickiem. Ja tak akurat mam delikatnie mówiąc, powiem tak, mieszane uczucia, jeżeli chodzi o tego gentlemana. Fabularyzowany dokument Zabić ból opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historię sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy. No więc rzeczywiście może akurat tutaj się Matthew Broderick sprawdzi. Nie zawsze mu to wychodzi, może tym razem będzie lepiej. Dobra, lecimy dalej. Czy poślubisz moje zwłoki? Komedia kryminalna z 22 roku. Też sobie przeskoczę, bo to niby nie jest nic złego, ale zdjęcie takie dosyć dwuznaczne. Misja Stone, Heart of Stone. Heart of Stone, czyli serce z kamienia, misja Stone. No dobrze, niech będzie. Ktoś to wymyślił, słuchajcie, ktoś to wymyślił. Nowy film z Jamie Dornanem i Gal Gadot. Thriller szpiegowski. Agentka pracująca dla tajnej organizacji dbającej o utrzymanie pokoju na świecie próbuje powstrzymać hakerkę przed wykradnięciem cennej i niebezpiecznej broni. Może być ciekawie, pewnie sobie obejrzę. Widzę, że dużo osób czeka na ten film. Zobaczymy. Tutaj widzę, że 14 sierpnia wchodzi na Sky Showtime Meghan. No widzisz, muszę w sumie, ja wam to mówię, że ja ogarnę te wszystkie, że tak powiem, newslettery, że tak powiem, ale jakoś nie mogę. Jodie Wybraniec 16 sierpnia, dramat akcji sci-fi. Carles Borden z takich znanych aktorów. Jodie, 12-letni chłopiec z miasteczka Santa Rosalia w Kalifornii Dolnej Południowej, doznaje dziwnego wypadku, po czym odkrywa w sobie moce podobne do tych, którymi dysponował Jezus. No więc też wygląda dosyć ciekawie, interesująco. No tutaj widzę, że już chyba premiera była, bo już jakieś oceny się pojawiają. The Up Shows, czyli kolejny sezon serialu. Bonnie Upshaw, czyli Mike Epps, głowa robotniczej rodziny z Indianapolis, to czarujący mechanik, który zawsze ma dobre intencje, ale często pakuje się w kłopoty. No więc wiadomo, jak to może wyglądać. Współczesna wersja The Cosby Show, tak? Bill Cosby Show. Małpi Król, The Monkey King, nowość, animacja przygodowy, naszpikowany akcją, komedia familijna, w której uzbrojony w magiczny kij małpa wyrusza na bohaterską wyprawę. Pewnie, że tak, czemu nie? Dobre animacje to na wagę złota. Dziewczyna w masce, dramat komedia. Historia Kim Momi, zwykłej kobiety z licznymi kompleksami, która doświadcza serii niefortunnych zdarzeń, pracując jako zamaskowana PJ-ka. No dobra, nawet nie wiem, co to jest, nie będę nawet próbował. Możecie sobie obejrzeć. 31 sierpnia One Piece, fantasy przygodowy. Rzeczywiście, to jest coś dla fanów anime. One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na Wielkim Morzu, oparta na bestsellerowej manga, nie anima, Eiichiro Ody, więc możecie sobie jak najbardziej zobaczyć. 31 sierpnia pojawi się i to jest na razie tyle, jeżeli chodzi o nowości od Netflixa. Wiadomo, sezon ogórkowy, za dużo nowości, nie ma newsów, też nie za dużo. Zgadza się, rzeczywiście jest to tak troszeczkę na 2 razy i też kilka rzeczy jest takich troszeczkę naciąganych. Troszeczkę. Meghan. No ja Meghan widziałem i ja już naprawdę, powiem Ci tak, Lancel, czekam, kiedy rzeczywiście wypuszczą wersję, bo oryginalnie ten film miał być, inaczej, był erką, oni go nakręcili od 18 roku życia, miał być dostępny, no ale potem wrzucili zwiastun na TikToka i się okazało, że dzieciaki oszalały na jego punkcie, że dzieciaki rzeczywiście dostały hopla, no i stwierdzili, ale gdybyśmy wycięli to i to, no to można wtedy puścić od 15 roku życia. No i tak też zrobili. Reżyser był bardzo tym faktem zniesmaczony, wkurzony, no oni tak zrobili i tak poszło. Nie mam przekonania do Gal Gadot, ta aktorka mnie nie przekonuje. Mnie przekonuje, jeżeli chodzi o Dianę Prince, w tejże roli, jak dla mnie jest świetna. A w pozostałych filmach tak naprawdę ciężko nawet powiedzieć, bo chyba nie miałem jakiejś tam większej ilości filmów, które mógł powiedzieć, o rzeczywiście tutaj była dobra, tu była ciekawa, tutaj wypadła fajnie. Wiem, że się pojawia w Szybkich i Wściekłych i w kilku innych produkcjach, ale jak to jest teraz, no to jest ciężko opowiedzieć, panie i panowie. Ja przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Chorym Łudzie.
zaraz przejdziemy do sci-fi, panie i panowie, bo tak, zresztą przechodzimy od razu, bo nie ma co czekać. Gwiezdne Wojny. A skoro dzisiaj mówimy o wielkich, że tak powiem, uniwersach, molochach i tak dalej, to czemu tym razem nie pogadać o Gwiezdnych Wojnach? Star Wars Lando. Donald Glover nie tylko przed, ale i za kamerą, podaje nam Deadline. W 2018 roku Donald Glover wcielił się w Lando Calrissiana w filmie Han Solo Gwiezdne Wojny Historie. No i był to, powiedzieć, że słaby film, to bycie miłym, jeżeli chodzi o tę produkcję. Teraz Gwiazdor do spółki z bratem i partnerem kreatywnym Stevenem przygotowują dla Disney Plus serial o przygodach kosmicznego hazardzisty. O tym, że Glover może powrócić jako Calrissian, pisaliśmy po raz pierwszy w lipcu 2020 roku. Kilka miesięcy później szefowa Lucasfilm Kathleen Kennedy ogłosiła, iż pieczę nad serialem będzie sprawował Justin Simien. Drodzy biali ludzie, nawiedzony dwór. I jeszcze wczoraj w wywiadzie dla The Hollywood Reporter scenarzysta mówił tak: wciąż jestem związany z tym projektem, tak mi się przynajmniej wydaje. Zabawne. Gdy ostatnio rozmawiałem z nimi, mówili mi, że są zachwyceni tym, co wymyśliłem. Wzięli jednak projekt na wstrzymanie. Naprawdę, napiszcie mi, czy wy myślicie, że w tłumaczeniu tych artykułów Filmweb używa Google Translator? No bo to rzeczywiście inaczej. Wzięli jednak projekt na wstrzymanie. Ponieważ musieli ustalić najpierw dostępność aktorów. Nie dorążyłem tematu, ale nie jestem idiotą. Jak się okazuje, Simon nie jest już związany z Lando, z kolei bracia Glover pracują nad serialem od kilku miesięcy. Sekundka, pauza. Ich udział w charakterze producentów i scenarzystów trzymany był jak do tej pory w tajemnicy. Jeszcze w kwietniu w wywiadzie dla GQ Donald Glover mówił o swoim udziale w Lando w następujący sposób. Rozmawiamy na ten temat. To tyle, ile mogę powiedzieć. Żeby Kathleen Kennedy mnie nie ścigała. Chciałbym zagrać ponownie Lando. Bycie nim sprawia mi frajdę. Musimy jednak znaleźć wspólny, właściwy pomysł, by to zrobić. Przypomnijmy, iż najbardziej znanym wspólnym dziełem braci Glover jest serial Atlanta. Wyróżniona 6 nagrodami Emmy, produkcja FX opowiada o Ernestie Marksie, który wraca do rodzinnej Atlanty po porzuceniu studiów w Princeton. Po przyjeździe odkrywa, że jego kuzyn Alfred stał się najpopularniejszym nowym raperem w mieście. Ern zostaje jego menadżerem. Odmienne spojrzenie na sztukę, biznes, sukces i rasę sprawiają, że droga na szczyt nie będzie łatwa. Nie wiem, coraz więcej tych seriali i chyba już tak niekoniecznie się tym ekscytuję. Po prostu jest, no i to wszystko. No i rzeczywiście nie będę jakoś tak do tego podchodził. Marcinie, to nie da już czasy Google Translate, tylko bida wczesna wersja ChatGPT. Znaczy wiesz co, Jurku, teraz jest już dobra, 4 jest, tak? Ale za to trzeba zapłacić, oczywiście, że tak. No. YouTube też ma swoje algorytmy, które tłumaczą nie tylko napisy, ale całe odcinki. Dalej lecimy. Gwiezdne Wojny, serial The Acolyte droższy od kinowych widowisk, podaje The Forbes, a także The Direct. Niedawne zapowiedzi szefa Disneya Boba Igera sugerowały, że w związku z reorganizacją i poszukiwaniem oszczędności na ekranach będzie pojawiało się mniej treści ze świata Gwiezdnych w Wojnach. Jedna z nadchodzących produkcji Disneya, czyli serial The Star Wars The Acolyte, najwidoczniej nie wlicza się do nowej strategii zaciskania pasa. Budżet produkcji przewyższa bowiem niektóre kinowe widowiska z odległej galaktyki. Według Forbesa sam budżet preprodukcyjny obecnie powstającego serialu wynosi prawie $50 milionów. Kwota robi wrażenie, zwłaszcza gdy porówna się je z kinowym widowiskiem Łotr 1 Gwiezdne Wojny, które na ten sam cel wydało o $5,5 miliona mniej. Budżet 8 części sagi Ostatni Jedi był wyższy jedynie o 17%. Proszę bardzo. Andor, ostatni serial, sekundka. Andor, ostatni serial z uniwersum, okazał się jeszcze droższym przedsięwzięciem względem The Acolyte. Na preprodukcję wydano o 38% więcej. Tak wysokie koszty były również wynikiem czasu realizacji projektu, który przypadł na pandemię i związane z nią obostrzenia.
Całkowity budżet nadchodzącego serialu nie jest jeszcze znany. Obecnie tytuł najdroższej streamingowej produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen dzierży Gwiezdne Wojny Andor. Około 250 milionów dolarów. 135 milionów kosztuje natomiast powstający Star Wars Skeleton Crew. Budżet preprodukcyjny akurat wskazuje, że całkowita kwota wydana na serial może być podobna, a nawet wyższa. No więc rzeczywiście grubo. No ale cytując kogo? Siarę, mają rozmach. Dokładnie, mają rozmach. A o czym jest The Acolyte? Ma być thrillerem, który zabierze widzów do galaktyki mrocznych sekretów i objawiających się mocy ciemnej strony w finałowych dniach Wielkiej Republiki. Jeszcze raz, była padawanka. Łączy siły ze swoim mistrzem Jedi, by przeprowadzić dochodzenia w sprawie serii zbrodni. Siły, którym stawią czoła, będą jednak dużo bardziej złowrogie niż się spodziewali. Gwiazdą serialu jest Amanda Stenberg, znana m.in. z filmu Bodies. W obsadzie The Acolyte znaleźli się również Daphne Keane, Carrie-Anne Moss, proszę bardzo, Carrie-Anne Moss, dawno jej nie widziałem w czymś dobrym, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, czyli Turner-Smith pewnie fani Gry o Tron kojarzą, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean Charles Chapman. Showrunnerką serialu jest Leslie Headland. Stanie ona również za kamerą pierwszego odcinka. Serial mamy zobaczyć na ekranach w 2024 roku. Znaczy zobaczymy, to jest inna inszość, to się wszystko okaże, czy będzie, czy nie będzie. No, strajki teraz rzeczywiście. Cześć Krzychu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o Gwiezdnych Wojnach. Strajki rzeczywiście, no, dużo rzeczy komplikują, a wystarczyłoby się zgodzić, tak? No to nie jest tak, że oni nie wiadomo co chcą, no tylko oni po prostu chcą mieć dobry, fajną wypłatę. To też pamiętajcie, to tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że oni zarabiają miliony. No, są pewnie scenarzyści, którzy zarabiają miliony, ale są też oczywiście twórcy, którzy dostają tam po $300 za napisany odcinka jednego do serialu, a to rzeczywiście jest dużo. No nie będę, tylko powiem o tym, bo nie mogę wam pokazać, ale pojawił się nowy zwiastun do Piła X, czyli Piła 10. Zobaczymy. Ten film również niedługo w kinach, bo już wam mówię, panie i panowie, gdzie to? Tak, 27 październik. 27 październik pojawia się nowa Piła. Zobaczymy, czy będzie rzeczywiście fajnie. Zawód showrunnerów przez tę babkę od Wiedźmina to się kojarzy wyłącznie negatywnie. Li tylko i wyłącznie. W ogóle widziałem, czekaj, włączę. W ogóle widziałem taki fajny, który zrobił takiego mema, że 4. sezon Wiedźmina, już to nie z Cavillem, tylko z tym nowym aktorem, już naprawdę, ale to naprawdę będzie trzymał się książek Sapkowskiego i tak się zastanawiałem, okej, w porządku, nie ma problemu. Ale wracając do właśnie Piły, będzie niedługo. No, Tobin Bell powraca. Wiem, że zresztą to było to też na zwiastunie, wiem, że powraca Amanda i tego co prawda, chociaż nie wiem, czy wam to chcę mówić, no ale dobra, jakby sobie to usłyszeliście to ode mnie i zdradzę wam bardzo dużą rzecz w tymże filmie, chyba że kręcą kolejną piłę. Kostas Mandylor, czyli no, ten wspólnik, że tak powiem, Jigsaw'a, który tam pojawia się w 4 częściach, również możliwe, że występuje w tym filmie. Czemu o tym mówię? Wcześniej powiedziałem o tym materiale Stanowskiego odnośnie Natalii Janoszek, a dobrze wiecie, że przy tworzeniu Predatora, a także Dzieciaka współpracował ze mną Kaustaf Sincha. On akurat jest w Bollywood, no i pracuje tam, no mówię, to sprawdzę, zapytam się go o co chodzi, co nie? No i czy kojarzy. No i takśmy się zgadali od słowa do słowa, no i właśnie, ponieważ jego firma między innymi reprezentuje Kostasa Mandylora, chyba Kostas, tak. I mówi, że on na razie nie jest dostępny, ponieważ kręci Piłę. Ja tak, no ale jak Piłę? Przecież Piła, no to rzeczywiście, chociaż może nawet to jest IMDb, Kostas Mandylor. Może rzeczywiście kręcą kolejny, albo jakiś tam serial, albo coś. W każdym razie rzeczywiście on tak powiedział, więc jeżeli to jest wielka niespodziewanka, no to niestety wam spaliłem, panie i panowie. A jeżeli nie, no to no tak, na razie upcoming. Zobaczymy, 32 produkcje ma.
będę wiedział, co jest grane. Kurczę, ale on tutaj rzeczywiście jest zapracowany. Tak tylko popatrzę, czy on coś tutaj ma. X the End Time. Okej. Sekundkę, tutaj patrzę sobie, sprawdzam jego produkcję. No i póki co nic tutaj nie ma, nie wskazywałoby na piłę. Delano Files, a to akurat produkcja to 123. No nie ma nic, ale rzeczywiście może to być jakiś niespodziewanka, a ja wam w tym momencie spaliłem, że to powiem, taką rzecz. No zdarza się. Jakie filmy na kanale w tym tygodniu? Już ci mówię. Plan jest taki, bo to już w tym momencie wchodzimy na sierpień, więc no wiadomo, że Topór 4 to są kultowe horrory, więc to będzie we środę. Właśnie to nie jest Topór 4, tylko to jest Victor Crowley. To się pojawi. W piątek mają premierę, jak już mówiłem wcześniej, 2 tytuły. Jest to Meg 2, a także te Wojownicze Żółwie Ninja, więc postaram się, ażeby omówić przynajmniej jeden z nich. Mam nadzieję, że będzie to piątek, ale biorąc pod uwagę, jak to wszystko tutaj wygląda, to pewnie to będzie raczej sobota w moim życiu. Jestem wam winien również drugą część Wiedźmina, a także ostatnie 3 odcinki Sekretnej Wojny, Secret Invasion, więc to akurat będzie zrobione razem. Znaczy nie będę robił poszczególnych tam chyba 4., 5., 6. odcinek, tylko wam zbiję to w całość. Więc to jest, takie są plany właśnie, jeżeli chodzi na ten tydzień. No wiadomo, że będą pojawiały się shorty. I wiadomo, że za tydzień widzimy się na żywo. Mam tutaj oczywiście, mamy chwilę czasu, więc mogę wam powiedzieć, co mam jeszcze w tym miesiącu w planach filmowo, bo wiadomo, że oczywiście już niedługo zaczynamy Wzgórza mają oczy, akurat to będzie 16 sierpnia, ale będzie również, mam nadzieję, takie są na razie plany, zobaczymy jak to wyjdzie, może strajk to wszystko zmieni, że pojawi się 11 sierpnia recenzja filmu Demeter, 18 wchodzą 2 filmy, czyli Blue Beetle, a także Talk to Me, więc mam nadzieję, że tutaj się pojawi. 20, panie i panowie, na naszym kanale pojawi się Karolina Głogowska, autorka, była już tam przy okazji książki Wzorzec. Tym razem akurat pogadam sobie o Ostatnim Diamencie. Co tam jeszcze? Później 25 jest film z Liamem Neesonem Ultimatum. No i wiadomo, że dzisiaj podaliśmy kilka fajnych produkcji z Netflixa, więc pewnie też tutaj się coś z tego pojawi, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie dobrze, fajnie, ciekawe. Ładnie pokolorowane wszystko jest, żebym wiedział dokładnie co i jak sobie zaznaczać, więc tak to będzie wyglądało w tym tygodniu. Domyślam się, jestem pewien, że oprócz recenzji Wiedźmina i oprócz Tajnej Wojny, Sekretnej Wojny, jak zwał, tak zwał, nie pojawi się, no i tych premier nie pojawi się nic. No wiadomo, że będą shorty, ale to wszystko, panie i panowie. Jason Kruger pisze, niektórzy scenarzyści zarabiają grosze, ledwie wiążąc koniec z końcem, nie dziwi się, że strajkują. Również i coraz więcej twórców właśnie przyłącza się do nich. No już wspomniałem oczywiście o Kevinie Smithie, no, co mnie nie dziwi, bo tak naprawdę każdy albo prawie każdy film, który on zrobił, sam pisał również scenariusz, więc jest poważnie. I to jest tak, no to nie są miliony, tak nieraz mówimy, patrz, tam Brad Pitt, czyli o jakim to było teraz filmie? O Barbie, tak? O, Ken, czyli Ryan Gosling, on za ten film dostał $12,5 miliona. Ktoś tam właśnie pytał, bo zrobiłem kilka shortów o Barbie. No i 12,5 miliona, no to nawet jeżeli płacisz podatek 50%, no to jest 6 baniek po opłaceniu wszystkich agentów i tak dalej, nawet niech ci zostaną ze 3 miliony, 4 może. No to jest poważny pieniądz. A jak tutaj dostajesz za napisanie jednego odcinka serialu dostajesz tam kilkaset dolarów, no to jest śmiech na sali, co nie? No ja rozumiem, że to nie jest tak, że oni biorą te pieniądze, o dobra, kupię sobie 3. dom na Bahamach, 4. dom sobie kupię w Ostrowcu Świętokrzyskim, a 5. sobie kupię gdzieś tam jeszcze w Krośnie na przykład, prawda? No nie, niestety tak nie ma. To są ludzie, którzy płacą prąd, rachunki i tak dalej, i tak dalej. A widziałeś zwiastun nowego Egzorcysty, jak go oceniasz? Nie, właśnie Maja mi mówiła, dopiero co przed odcinkiem mówiła, że widziała, że jest fajny, jest krwawy. Oczywiście wiadomo, że Egzorcysta, a także Omen ma być jeszcze w tym roku, więc te filmy będą omówione ponadprogramowo, z racji tego, że w kultowych horrorach zarówno Omen, jak i Egzorcysta były już omawiane, więc one po prostu w ramach kultowych horrorów będą omówione wcześniej. Widziałem Piłę X, Piłę 10 i podoba mi się, jak wygląda, bo to już w tym momencie jest jazda bez trzymanki. Mam mieszane uczucia co do fabuły, bo w tym momencie to już wydaje się być takie troszeczkę dęte, takie troszeczkę na siłę. No ale to już zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Mam pytanie, co sądzisz o Jane Fondzie? Uważam, że dobra aktorka, ale za bardzo poszła w stronę polityki i rolę aktywistki. Wiesz co? Jej problemem, inaczej, lubię, naprawdę lubię, bo miała kilka fajnych. Ostatni film, który ja kojarzę z Jane Fondą, to był, przepraszam bardzo, nie pamiętam jaki jest polski tytuł. Wystąpiła tam właśnie Jane Fonda i wystąpiła tam również Jennifer Lopez. Monster in Law, taki jest tytuł oryginalny, komedia nawet w miarę fajna. Widziałem jakiś czas temu Barbarellę z jej udziałem, koszmarny film. Rzeczywiście miała kilka fajnych ról, Chiński syndrom również, jeżeli mnie pamięć nie myli, z Michaelem Douglasem między innymi, dosyć dobry. Pamiętam, że ją tam skandal był, bo ona całe życie utrzymywała, że to ciało, które ma, to tam tylko i wyłącznie jakiś tam aerobik i tak dalej. No kiedyś tam w latach 90. czy tam 80. właśnie wyszło, że operacja plastyczna i to były czasy, kiedy takie skandale rzeczywiście niszczyły karierę. Pamiętajcie, Milli Vanilli przestali tworzyć, bo się okazało, że oni tylko dają tylko twarz, a nie głos, więc no, a teraz w tym momencie jest inaczej. Tak, zgadza się, miała kilka fajnych ról, rzeczywiście miała kilka ciekawych dokonań, aż nawet sprawdzę. Ona wiem, że w tym momencie w jakimś serialu występuje i on nawet jest całkiem fajnie przyjęty, chyba na Apple TV, jeżeli mnie pamięć nie myli, aczkolwiek mogę się mylić. Proszę bardzo, jeszcze było Klucz oczywiście z Donaldem Sutherlandem. Okej, co tutaj mamy? Book Club teraz był niedawno w kinach, druga część, więc też to rzeczywiście było. No, dobra, ciekawa aktorka, fajna, ciekawa filmowa rodzina, mimo że chyba Peter Fonda był w sumie najsłabszy z tego wszystkiego, a tak w ogóle tutaj patrzę na jej nagrody, na jej tylko i wyłącznie Oscara. Ona była raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 razy nominowana do Oscara. Wygrała aktorka pierwszoplanowa za Klucz, właśnie wspomniany, a także aktorka pierwszoplanowa za Coming Home. A była jeszcze nominowana właśnie za wspomniany, co mówiłem już, Chiński syndrom, On Golden Pond i także The Morning After. I co jeszcze? Aha, jeszcze They Shot Horses, Don't They? Czyż nie dobija się koni? Taki jest polski tytuł. Więc rzeczywiście miała fajnych. Dużo aktorów jest i aktorek, którzy w pewnym momencie stwierdzają, no to ja jestem na tyle rozpoznawalny, mam taką siłę przebicia, że rzeczywiście chcę coś zrobić. No i rzeczywiście czasami to jest dobrze, wypada fajnie, sensownie, a w pewnym momencie ludzie się gubią i nie bardzo już wiedzą, jak do tego podejść. Aż muszę sprawdzić, jak się nazywało to The Monster in Law, bo mi nie da spokoju, panie i panowie. Jane Fonda, Monster in Law. Zaraz będziemy wiedzieć. Sposób na teściową, taki jest polski tytuł. To jest komedia z 2005 roku z Jane Fondą i Jennifer Lopez między innymi. Tam jeszcze kilka innych, jak Wanda Sykes, pojawia się Adam Scott i kilka innych rzeczywiście osób. Ale chyba bardziej od Jane Fondy, muszę przyznać, lubiłem jej ojca, czyli Henry'ego Fonda. To też pamiętaj, że Peter, jeszcze Bridget Fonda, tak samo zresztą jak Sutherlandów czy Arquette'ów, ich tam było mnóstwo, bardzo dużo, panie i panowie. I tym oto optymistycznym akcentem, panie i panowie, dziękuję wam za dzisiejszy wieczór. No kamera, powiedzmy, jakoś przetrwaliśmy, nie najgorzej. Znalazłem się pewnie wcześniej, że jest naładowana, mimo że powinna się ładować automatycznie, ale nie o to chodzi. Widzimy się na żywo za tydzień, a w ciągu tygodnia, wiadomo, recenzje i jeszcze raz recenzje, panie i panowie. Cześć.